Że przede wszystkim noże, chociaż nie... No dobra, będziemy szukać dużo większych. Ja również. Wszystkiego dobrego. Życzę zdrowia przede wszystkim. Mechanik HR. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Okej, idziemy. No to idziemy. Jesteśmy na stadionie w Warszawie. Jesteśmy zaproszeni na targi noży przez sklep militaria.pl. No pierwszy raz jestem tu oczywiście. PG. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Romku. Bardzo miło mi poznać. Piotr. Romek. Panu tutaj na... Dobrze. Witam, dzień dobry. Szacunek wielki, Tadeusz z Warszawy. Czuję się niekomfortowo z tą kamerą. Nie mam doświadczeń. Nie, tu ją bez opaski by wpuścili, no nie? Opaski możemy zobaczyć. O, dzień dobry. Dobry. Panie Romku, witam bardzo serdecznie na stoisku militaria.pl, na Central Europe Nice Exhibition 2025. Zapraszam, pokażę panu, co tutaj pokazujemy my jako firma militaria.pl. No dziękuję bardzo, jestem zaszczycony, że mnie tu zaprosiliście na te targi. Ja jestem zaszczycony, że mogę pana poznać w Pierwszy końcu. raz jestem na targach noży, pierwszy raz ten w No życiu. właśnie, to pokażę panu również noże, zapraszam. Oczywiście noże, no bo impreza taka, że przede wszystkim noże, chociaż nie tylko. Zaraz dojdziemy do cała masa jest innych noży. rzeczy. Cała Taki masa. sztylet, nie? Tak, Państwu, to jest ja nazywam się sztylet. Paweł A Kuzak. proszę Zapraszam mi za powiedzieć, 5 minut do sali konferencyjnej bardziej za pan bufetem. preferuje nóż składany, czy taki z głownią stałą? Zaprojektowany Raczej z przez, głownią stałą. Głownią stałą, bardziej wytrzymałe. Tak, bardziej Kolega, wytrzymałem, bo jednak który czasem wysłał te składane, czasem sprężyna puszcza, no i nóż. No tak, projekt i nóż Dreamline. tego, i no nóż. tak. I cały Gdzie ma Tu blokada, Gdzie jest blokada? Tu, to A, jest- tu jest blokada. w taki sposób przesuwamy, to jest tak zwana blokada liner lock. Rozumiem. W bok przesuwamy i ona już działa. W momencie, kiedy otwieramy nóż, ona się sama zaklikuje. Rozumiem, tak. Pokażę panu też noże, które ja lubię osobiście. Tak. Noże tak zwane full tank, czyli noże, które mają przez całą rękojeść pociągnięty ten... To są bardzo mocne. Tak, bardzo mocno, one wytrzymałe, można drewno tym rąbać, nie? I jakby tak. świetnie się do tego nadają. Wytrzymały, dlatego że właśnie okładka jest nanitowana na to samo stal dosłownie. Dokładnie. Na to samo stal. Dokładnie tak. To jest bardzo mocny nóż, bardzo ładny nóż, bardzo ładny. Fajny, nie? No to tak jak mówiłem, mamy tutaj noże. Jeszcze panu pokażę, są multitoole, ale do multitooli zaraz jeszcze dojdziemy. Też trochę mniejszy i też właśnie z całą konstrukcją. Tak. To jest stal, z którego jest zrobiona ta. O, To jest twarda bardzo stal. twarda, tak. Wytrzymała, 60 wytrzymała. to jest już takie mocne hartowanie. Bardzo dobra stal. Mamy również maczety, jeżeli ktoś by potrzebował takiego ciężkiego narzędzia gdzieś do cięcia. Wytrzymałe, mocne rzeczy, które się na pewno sprawdzą przy ciężkiej pracy. Wytrzymałe te narzędzia od firmy Kershaw. Można się pobawić, nie? Można krzak ściąć, można się Można, ściąć. jak trzeba coś ściąć, pewnie. Pod pastuchem krzaka. Tak, na przykład. Mnie nie obce, bo ja też robiłem maczety, Używa pan? używam czasem, tak i sam robiłem też, sam robiłem. Proszę. Super. No ładna maczeta, ładna. No właśnie, bo pan jest również, pan robi takie rzeczy, Tak, tego typu narzędzia. kowalem jestem, Aha. takim samoukiem, ale kowalem. Ale kowalem tak, no. No, to samo. Mogą być, Gancys. Są siekiery i toporki. To też wiem, że dla pana to jest temat zdecydowanie nie obcy. Siekiery firmy Badger Outdoor. Ja je testowałem, bo też czasami jestem gdzieś tam w lesie. Jak się panu podobają, proszę powiedzieć? No bardzo ładne. Tak, testował. też A, taką no tak. siekierę, tak. Ładna. Ja się odsunę, zdecydowanie się odsunę. I co, wszystko się zgadza w niej, tak jak powinno być? Tak jak powinno być, oczywiście. Super. Oczywiście. A proszę mi powiedzieć, bo pan będzie większym specjalistą niż ja, jaka stal powinna być na dobrą siekierę? Czy na dobry toporek, tak jak mamy tam? Minimum
twardość minimum 55 do 60 Hz. Aha, rozumiem. Hz, no musi być stal oczywiście. Dzwoni. Dobra stal, dzwoni. Jeszcze bardziej. Dzwoni. No to super. A jak się ostrzy, czy to jest trudna technika ostrzenia takiego narzędzia? Technika jest taka, wiadomo, trudna jest. Nie wolno przegrzać. Aha. Taką siekierę to najlepiej osełką. Osełką, Bo aha. szlifierka przegrzewa, chyba że na szlifierce by był wodny kamień chłodzony wodą. I Rozumiem. nie za duże obroty. I jeszcze jedno, struktura tego ziarna na kamieni musi być bardzo drobna. Nie może być gruba, żeby nie rysowała ostrza. Ale z taką osełką... Osełką można, pilnikiem jeśli nie Okej, weźmie. rozumiem. Pilnik nie weźmie, pilnik będzie gwizdał, bo jest bardzo twarda. No, rozumiem. Chyba że pilnik od ogranicznika z dobrej piły, dobry firmowy, z dobrej sztila albo huskwarni, bo normalny pilnik szwajcarski tego nie bierze, będzie szło jak po szkle. Rozumiem. No, to jest Jest bardzo ciekawa informacja. Twarda, jest po prostu Bardzo twarda. ciekawa informacja. No i jeszcze jest toporek. Tak, toporek tak jest. Również taki bliźniak, młodszy brat, czy tam mniejszy brat. Bardzo fajne urządzenie, narzędzie, bo ja akurat tego też używam gdzieś tam w lesie jak jeżdżę i naprawdę mi się sprawdza. Tak, ładnie zrobiony, stal oczywiście dobra. A jakie drewno powinno być najlepsze drewno? jest na trzonki? Orzechowiec, no tu nie będę filozofował, tu mi wygląda na jakieś drewno twarde. Jest dobre drewno twarde, widać słój ładny, ładnie wyprofilowane. I też się zgadza wszystko tutaj w tej... Zgadza się, absolutnie super. zgadza się, firma dobra, toporek ładny. Pańskie wszystkie te, nazwijmy to młodzieżowo, zajawki wzięły się po prostu z pracy. Oczywiście, proszę pana. Zatem Proszę mi mówić po imieniu. Bartek. Bartek. Panie Bartek. Multitoole, czyli takie multinarzędzia. Aha. Nie wiem, czy akurat panu przydatne, być może tak, gdzieś tam w gospodarstwie mogłyby sobie leżeć, jeżeli ktoś to, bo to jest takie, ja już panu złożę to. Wielofunkcyjne. Tak, wielofunkcyjne, tu mamy różnego Bardzo. rodzaju To śrubokręty. szczypce uniwersalne. Tak, do tego mają wymienne przecinaki do drutu, więc jeżeli się zniszczą i stępią, to można sobie te Tak. przecinaki O, proszę. wymienić. Oczywiście to jest takie narzędzie, które sprawdzi się jako narzędzie do takiego codziennego użytku. Ja to lubię, że one mają te, te sprężynki. Tak, samo czynnie się otwiera. Dobre jest, dobre. Super, no i tych multitooli tutaj jest dość sporo. Trochę większe, co? I srebrne, ja to są z nożyczkami, są z gniazdami bitów wymiennymi. Może być? A to jest, nie wiem pan co, bo to jest klucz. Aha. To jest taki lekki klucz nasadkowy na nakrętki, więc to też się tak do nieraz odkręcenia może się prostych przydać, śrub się również sprawdzi, nie? No tak. Bardzo funkcjonalny, bardzo. Zanim, panie Romku, pójdziemy dalej, to ja panu jeszcze chwilę opowiem o tym, co to w ogóle za impreza jest. Bo tak, Central Europe Night Exhibition to tak brzmi bardzo, że tak powiem, zagranicznie, po angielsku, czyli to takie nasze cekę. Edycja 2025, przyznam się, że ja nie pamiętam, która to jest edycja już, ale ja jestem już na 15 chyba tutaj. No i co? Spotykają się na tej imprezie ludzie związani z branżą nożową, oczywiście takie firmy jak nasza, która sprzedaje noże, sprzęt outdoorowy i tak dalej, ale przede wszystkim, jak sobie pan później pewnie pójdzie obejrzeć, to są tutaj knife makerzy, czyli ci ludzie, którzy sami robią noże. Proszę sobie pooglądać, bo naprawdę są rzeczy przepiękne. No ale tak jak powiedziałem, my jesteśmy tutaj nasty raz już na pewno, kolejny i będziemy zawsze następnym razem. A sama firma Militaria.pl jest na rynku od 30 lat, prawie od 30 lat. O, ładnie. Zajmujemy się tym sprzętem outdoorowym, sprzętem strzeleckim, pneumatyką, wiatrówką. Zresztą chyba pan wiatrówkę też od nas ma. Dostałem, dziękuję. Jak się strzela, proszę Bardzo powiedzieć? dobrze się strzela. Do czego najczęściej? Co jest najczęściej celem? Puszka. Puszka, no jak zwykle. Dobra wszyscy luneta, strzelają do- regulowana, można ustawić, no to niżej, super. wyżej celność. Super. Bardzo, bardzo celna oczywiście. No dobra, to i co? Idziemy jeszcze kawałek dalej zobaczyć, bo tutaj oczywiście są noże. Proszę sobie jeszcze pooglądać. Witam. Mogę uścisnąć rękę, to To już jest po prostu Klasa.
Widać klasę. Same te noże to już jest klasa. Również ta konstrukcja full tank, Tak. super rzecz do takiej po prostu mocnej pracy, nie? Mocny, on po prostu... Taki koń roboczy, no, te noże. nie zluzuje się oprawa, no nie, bo Dokładnie. niestety Z jak głową się stałą. za mocno dokręci, problemy są z otwarciem, bo nieraz tak się otwierało, no nie. Natomiast taki, no, bardziej funkcyjny jest, do pochwy i wszystko. Bardzo dobre takie noże. No i co mamy jeszcze? Mamy trochę broni białej, czyli jest miecz, miecz. szabla, rapierki, więc takie Nie. rzeczy też pokazujemy. Ja się odsunę. To na byka, panie Romanie. To na byka. Tak. Nie, Szkoda byka, no nie? to na byka, proszę pana, trzeba szanować Ale go. pasuje panu, panie. Jak potem uniosłem, to się już oblizywał, tak, wiadro. Proszę pana, nie wolno byka bić. Kto byka bije, to proszę pana później na cmentarzu leży. I bez bicia się obrywa od byka. Byka bije, temu wątroba gnije. Tak. Podoba się, no. Sieknąłby pan, co? Oj, pan Roman to by się sprawdził jako taki szlachciura z tamtych czasów, nie? Machnął 2 razy. Kończ waść wstydu oszczędź. O kurde. Nie ma prawa pęknąć. Nie, na pewno nie. Resorowana. Nie zmienia kąta, nie zmienia. Dobra, zobaczcie. Wraca. Wraca, absolutnie prosta. O, pan Romek, kurczę, specjalista. Ja tam bym się bał tak ugiąć szablę. Krzyżacki. Obusieczny. Szczerbiec. Szczerbiec, tak. Nie, no, Nie. Zabójczy. I co, dwuręczny? Bo osada Tak jest. dwuręczny. No można jedną ręką, można. Kamerę stop, ale słuchaj, rozsiekę kamerę. Znacznie sztywniejszy niż szabla, no nie? Sztywniejszy jest, tak, zdecydowanie sztywniejszy. To dlatego, że to usztywnia. Ta krawędź usztywnia znacznie, bardzo mocno usztywnia. Kurczę, pasuje panu tak samo jak ta szabla, muszę powiedzieć. Super. A ze mną pan Roman, którego nie trzeba przedstawiać, wszyscy wiecie, kto to jest. Witam bardzo serdecznie na stoisku Militaria.pl. Panie Romku, jest to wielka przyjemność pana tu u nas gościć i pana poznać. Noży jest bardzo duży wybór, naprawdę każdy sobie to może wybrać nóż, jaki mu potrzebny jest tam na wyprawy, czy nawet do pracy, bo i też przy pracy noże są potrzebne. Naprawdę wybór jest bardzo duży, bardzo. Dzień dobry. To jest pan Roman. Chcecie chłopaki zdjęcie z panem Romanem? Uwaga. Dziękuję. Cześć. Przywitaj się. Ja się przywitam, gratuluję, oglądamy. Dziękuję. Macie naprawdę ładny wybór, bardzo ładny. Chciałem pomóc w podjęciu. Mamy u niego ludzi po podpisy. Dziękujemy uprzejmie. Pozdrawiam, podziwiam. Takie z papryką charakterystyczną Michała Trollski, bo wygląda jak troll i tak sobie taką dał ksywkę. Ma kształt noża myśliwskiego, Jak liść to jest. tak, do skurowania, dobry taki nóż. Tak. Bo myśliwskie noże mają taki kształt do skurowania. No, ładnie zrobiony, ładnie. Zainteresowanie, bardzo Ładnie, fajne, naprawdę. ładnie. Witam, dzień dobry. To jest nóż Mandu XL, ponieważ jest w większym rozmiarze niż wersja mniejsza. Bardzo fajny, bardzo. Dobrze się otwiera, dobre zabezpieczenie, nie luzuje się. Tu jest świetne zabezpieczenie. I fajnie się zamyka. Proszę bardzo, jaki jest leciutki w obsłudze. Naprawdę super nóż. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Super. Naprawdę pójdę po podpis. Tak. Dziękuję bardzo. Dostałem nóż, elegancki nóż. Panie, w kieszeń wsadzić, do lasu iść. Na jagody. Serdecznie. No, Tyle pana oglądam, w końcu mam okazję pana poznać osobiście. świetne noże pan robi. Dziękuję bardzo. Świetne, naprawdę, wie pan, podoba mi się to, bo się lekko otwiera. Taka widzę czarna wersja kolorystyczna. No Tak, i podoba mi się to, panie Polski, podoba mi się to, że on tu nie ma luzu. No nie może mieć luzów. Bo miałem rosyjski nóż, komandosi używają, a Tak, tak tylko że na boki latał, nie? latał na boki, niestety w lesie jak
za mocno się zakręciło, nie otwierał się. No, technika poszła mocno do przodu, teraz już... Także tu trzeba podpisać. Tylko Podpisujemy na nożu czy pudełko? Bo na nożu się zatrze chyba, nie? Czyli co, dla Romka? tak, Przyjemnością podpiszę. O. dla Romka zaklinacza krótko. Zaklacza byków. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja również. Świetna, Mam nadzieję, że nóż będzie służył. świetna pamiątka, świetna. Naprawdę podoba mi się to zabezpieczenie, że to tak No i lekko. taki mówię, profil ostrza też jest taki, no w lesie lepiej mieć taki brzuszek na ostrzu. Tak, bo on lepiej przycina, to jest normalne. Tak. Ten brzuch tak, bo to jest automatycznie Ale zmienia się, oskurować też coś, przyciąć, nie? Zawsze jest wygodniej. tak, on zmienia się kończęcia, on lżej tnie niż taki prosty, o wiele lżej. Takie, jak Gerlach kiedyś robił te takie swoje sierpy, nie? To też właśnie ostrze było lekko takie wykrzywione, no i lepiej tnie w tym momencie. Nawet tępy będzie jeszcze ciął z racji tego brzuszka, nie? Tak, siekiera też, jeżeli jest wykolona, to o wiele lepiej. Zgadza się, tak. Zawsze w kieszeni mieć, ja też generalnie zawsze go tu wkładam. Super. Bardzo się cieszę, że wpadł Pan na moje stoisko. No i super. Serdeczne dzięki. Jeszcze Ja raz. również wszystkiego dobrego, życzę zdrowia przede wszystkim. Dziękuję Wszystko bardzo. inne jest Dzięki. nieistotne tak naprawdę. Nie? Tak, proszę pana, Taka prawda, już w pewnym momencie się to rozumie. 3 tygodnie temu oberwałem od tego młodego byka, jeszcze żebra nie bolą. No, Przevis nie. a Pan w ogóle jest ostatnie pokolenie takich naprawdę twardych ludzi. Teraz już się tacy niestety nie rodzą. Teraz wszystkich łatwo urazić, obrazić, Ja tak się nie zrażam, bo trzeba się też na żartach znać. dystans do siebie mieć. To jest to, czego dzisiaj ludzie nie mają. Tak. Najlepiej śmiać się z siebie. Proszę bardzo. Dzięki. O, a teraz nie z Zamiana. trolem. No, zróbcie sobie, tu trzeba tylko nacisnąć, panie Romku. To znaczy, gdzie nacisnąć? Tu na ten biały guzik. Dobra. To cała żywica wchodzi, bo to jest zamoczone w ogóle w żywicy w tym momencie. I wszystkie pory, gdzie było drewno, tam wtedy wchodzi, gdzie było powietrze, wchodzi żywica. To cześć, ja jestem Wojtek, na co dzień pracuję w IT już ponad 16 lat. W dużych korporacjach pracowałem, między innymi tam właśnie się spotkaliśmy z Michałem i zawsze po pracy takiej ciężkiej tam z biznesem, z różnymi ciężkimi tematami szukałem odskoczni. Na początku miałem jakiś taki warsztat przy domu sobie zrobiłem, praca w drewnie, trochę meble na wymiar robiłem, no i moje ostatnie właśnie takie nową rzecz, którą zacząłem robić z pasji, to są właśnie stabilizowane drewna. Bardzo ciekawy proces, lubię po prostu po pracy sobie pójść do warsztatu i zrelaksować się, bo przy pracy umysłowej jednak człowiek jest cały czas zmęczony, a tutaj jak mamy na koniec dnia wykonany jakiś element, daje satysfakcję, że własnymi rękami coś żeśmy zrobili. Panie Romku, nasza Julka robi takie filmiki krótkie u nas do internetu. Chciałaby z Panem nagrać jeden, maksymalnie dwa takie krótkie filmiki. Tak, halo. Pierwsze pytanie, byk czy krowa? Byk. Dobra. 2 byki. Jaki jest przepis na zdrowe i długie życie? Zdrowo się odżywiać. Z alkoholem jak bardzo ostrożnie, bardzo czasem kieliszeczek jakiegoś dobrego trunku, ale to jeden kieliszek. Cześć, jesteśmy właśnie na CK 2025, znajdujemy się na stoisku Militaria.pl. Ja nazywam się Julka Wołczyńska i właśnie dzisiaj jest ten piękny dzień, kiedy mogliśmy się spotkać z panem Romkiem, zaklinaczem byków. Było to przemiłe spotkanie, pan Romek jest cudowną i kochaną osobą. Widać, że pan Romek ma duże doświadczenie życiowe. Tak, ja widziałam już, wyświetlały mi się pana Romka TikToki wiralowo po prostu dla ciebie cały czas na TikToku. Jest Pan inspiracją dla młodych ludzi. Zauważyłem to już. To stawaj. I to mój pan już skandynawski? Tak, wszystkiego dobrego, zdrówka. Zgłosił się właśnie do cienia jak Ali jeszcze Rodeo. Super, dziękujemy bardzo. Dzięki. W życiu go nie otworzymy, ale jeśli będziemy trzymać go tu. Aha, myślę, przecież no nie mam słabych rąk. No oczywiście, że tak. Do boku. A, na samym końcu. Tam, I teraz. Tu sobie trzymam. Aha, tu sobie trzymam, a ja trzymam całą dłonią, pokaż. No już. Tylko zabierz rękę, bo nie możesz złożyć. Oczywiście, I tak. teraz masz, dobrze? Tak, i teraz mówię. Tak, ale ty tyle rzeczy potrafisz, że nie musisz każdego nasza otwierać. Akurat tego bym nie kupił. Dzień dobry. Dzień dobry.
Noży, a noży. No, noże nie są moim konikiem, tu ja brzytwy robię, jestem znany z tym. O. I są chętni do kupowania brzytów? Są. Praca. Sztuka jest golić się brzytwą, żeby się nie zaciąć, no nie? Sztuka. Dzień dobry. Dzień dobry. Kurczak, bardzo mi miło. Oglądam pana kanał od bardzo długo. Dziękuję bardzo, dziękuję. Bo ja robię impregnaty do noży. Olejek, Aha. kombinerki nasmarować, tam gdzie się ruszają, albo noże składane. I oczywiście korozji nie powoduje. Nie, to zabezpiecza przed korozją i nie zakleja. Dziękuję bardzo, dziękuję. To jest lubrykant do wszystkiego, co się rusza. Rozumiem. Zawias mocno. Dokładnie. No na zawiasy to szkoda. Na zawiasy to zwykły olej. To, A tym, jak pan posmaruje, no. można tym zabezpieczyć drewno, stal przed korozją, jak szminką. Posmarować, rozprowadzić, przetrzeć szmatką i to wszystko. Ciekawa uwaga, dziękuję Proszę bardzo. sobie Dziękuję. zobaczyć. Dziękuję bardzo. Miło było. Również. Jeszcze może jutro się, dziękuję bardzo, może jutro się zaczepimy na chwilę, bo jutro też będziemy. Dzień dobry. Witam pana serdecznie. Oglądałem pana na YouTubie. Nie myślałem, że kiedyś uda mi się uścisnąć panu dłoń. Tak. Tak. Ja też robiłem testy niektórymi swoimi, na przykład tymi. Też gwoździe tnie bez problemu na przykład. Zamykany jest? Nie. Sztywny? Czy zamykany? Sztywny. Sztywny. Ładny, ładny. Widzę, że stal dobra. Ładna faza ostrza, ładna, bardzo ładna. Fajnie. Ten jest nierdzewny. Wysoki szlif, idealny do cięcia. Rybki, grzybki. To jest okładka? To jest drewno stabilizowane. O, drewno. Drewno, tak. To bardzo ładnie wykonane, naprawdę. Wszystkie się podobają, ja bym stąd nie wyszedł, tyle by noży dostał. Rączka? Nie bój się, nie robię krzywdy. Witam, dzień dobry. Szabelka widzę. A. Uwaga, dzieci. Żeby nie zacząć kogoś. Ach. Można? Ja robiłem szable, to z panem chciałbym mieć zdjęcie. No dobrze. Pan co się robi? Tak. O, świetna robota. Zgrzewany jelec z żelaza włóknistego. Żelazo włókniste jest tutaj na jelcu, zgrzewany z 6 elementów. Krzyżyk i 2 tutaj. Tak. Widać tutaj lekko niedogrzewkę, że krzyżyk był dogrzewany. Tak, ale to jest to świetnie zrobione. A to jest stal nierdzewna? Nie, rdzewna, to jest stal NZ3. Więc bardziej wytrzymała niż typowa sprężynówka. Chciałem, żeby była porządniej wykonana. Ja widzę, że po prostu ciężej było ją. Wie pan, o. Świetna jest. No, Co wraca, 780 gram. Co do prostego. Jest idealnie równa. A z ciekawostek to żelazo włókniste z mostu nad Radunią, tego co jest w Galerii Forum w Gdańsku. Jak budowali Galerię Forum, no to udało się fragment żelaza z tego mostu dorwać. Aha, rozumiem. Trafi się takie żelazo, proszę pana, na starych okuciach niemieckich. Oni mieli to żelazo. Drogi do kieratów były robione z tego żelaza, z tego też takie rzeczy, jak oni w ogóle mieli. Zawiasy, nie zawiasy, tamte stare żelastwo. To... A ja się z Kacprem Olechnowiczem przyjaźnię. Widziałem, że tam... Znamy się, kuliśmy siekierę. Niedaleko mnie mieszka, w Biedaszkach. A teraz pracuję nad głownią dziwerowaną do szabli i jelec będzie Elka ze srebra. O, proszę. Wzoruje się na jednej z muzeów, z Muzeum Czartoryskich. Zdolny chłopak, naprawdę zdolny. Głownia już skończona, zahartowana. Tak. Za rok będę miał tu na wystawce dziwerowaną głownię. Świetnie. To jest szabla typowa węgierka, polsko-węgierska można powiedzieć. Mniej więcej XVIII wiek. Dobra, absolutnie dobra. Świetnie. Tak, ta na ścianę musi do gabinetu pójść. Jest tu jeszcze taki nożyk, który jest nieskończony, bo tutaj będę grawerował gardę i piny. Cały grawer tutaj był wykonany pod mikroskopem ręcznie. Nie jest to żaden laser, tylko malutkim rylcem pod mikroskopem wydłubywane było tło, żeby uzyskać ten wzór. Na rękojeści mamy ząb mamuta, taki jak tutaj widać. Jest to przykład ponad 5-kilowego zęba mamuta. Ja to kroję na plastry, stabilizuję w żywicy i później taki plaster można oprawić na rękojeści noża. Tak, no fajnie. I tak to wygląda. Bardzo wysoko się poleruje, jest to twardy materiał, bardzo ciekawie wyglądający. A zapach jest
specyficzny. Podczas obróbki to jest jak borowanie zębów, tylko że tak 100 razy bardziej. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Witam. Ładna szabelka, ładnie zrobiona. Praktycznie w tym momencie robimy razem wszystko z żoną. Część prac jest moja, część mojej żony i robimy praktycznie od damastów, poprzez jakieś fantazy, poprzez historyczne. Mamy różnego rodzaju noże, różnego rodzaju noże wczesne, mamy różnego rodzaju noże współczesne, także no praktycznie kuźnia zajmuje się różnymi rzeczami. Zajmujemy się również kuciem takich elementów podstawowych, czyli na przykład jakiś napraw. W tym momencie trafił do nas jatagan z XVIII wieku, który będziemy oczyszczać chemicznie, będziemy oczyszczać przez polerkę, bo tego nie wolno już w żaden sposób tutaj mechanicznie naruszać. Niestety on bardzo łatwo w tym momencie łapie i rdze, dlatego staramy się go nie dotykać. On teraz będzie jeszcze chemicznie czyszczony, następnie będzie polerowany specjalnymi gąbeczkami, które nie naruszają struktury, ale pozwalają nam wyciągnąć jak najwięcej tej rudej z materiału. Można być Cordelax? Słucham? Cordelax? Tak, taki mały kordik. To była akurat ciekawa rzecz, bo mieliśmy wywiad z jedną z takich gazet internetowych i chcieli, żebyśmy zaczęli coś przy nich kuć, ale wysiadł nam prąd, więc musieliśmy zamiast prasą i młotem, faktycznie wziąłem 10-kilowy młotek, żona mi trzyma materiał i kuliśmy dla nich pokaz faktycznie samej burzy, bo się okazało, że gdzieś tam zerwało prąd i faktycznie dosłownie przy świetle tylko paleniska przy młocie. Dziwierowana? Dziwerowana, tak. Czyli nabijana kolejno warstwami. Tak. Rozumiem, tak. To jest 45 warstw ze stali EUH-15, 50N20. Przykładka, raz taka, raz taka. Słucham? Raz mięciejsza, raz twardsza. Mamy miękką i twardą stal, czyli mamy 15N20 miękką i mamy EUH-15 jako twardą stal. No, tak się kapnęło, że to jest dziwerowane. Praktycznie wszystkie tu są dziwerowane. Ładny nóż, bardzo podoba się. To było akurat przy współpracy mojej żony. Wszystkie repusy są produkcji mojej żony. Tu mamy takiego większego lwa, który był podkładką do zrobienia całej tarczy herbowej, bo to była głowa lwa z ciałem orła i to wszystko kuła żona faktycznie takie 60×60 wielkie. Dzień dobry. Coś, czym się jeszcze możemy pochwalić, to specjalne klipsy, których w tym momencie nie ma nikt, zabezpieczające noże przed tym, żeby nie wyciągały się. Trzeba otworzyć, żeby w ogóle wyciągnąć. Super. I mieliśmy przyjemność prezentować je w Stanach na Blade Show już 2 lata i na razie nie ma nikogo, kto ma coś takiego podobnego. Wręcz mieliśmy kilka pochwał właśnie na konkursach za rodzaj kydeksu i te mocowania. Było miło poznać. Kolej. Zajuma. Tak, i nauczyłem się po prostu... Z liny. Tak. Ładnie skuty. Stalowa lina. No fajnie. Jednolitą stal. Jak sobie pan weźmie do ręki, pan spróbuje poruszać rękojeścią, to rękojeść czuć jak pracuje, bo rękojeść jest niezgrzana, Rozumiem. tylko ostrze jest zgrzane. Czuję się, że pracuję, czuję się. A to są takie kowalskie składane nożyki, one są bez blokady i on jest wykuty, szkielet ma wykuty z tytanu. To laminat 5-warstwowy z miedzią i stalą Apex Ultra na rdzeniu. Jaki noży? 1000 zł. A ten to ma grzyby, nie? Tak, oczywiście. To jest, że duże grzyby są to jest typowy nóż. To jest taki wzorowany na nożach z Jakucji, takich maczetach, które się nazywają Batija. Ogólnie nie miałem nigdy czegoś takiego prawdziwego w rękach, ale to jest taka maczeta z północnej Syberii, powiedzmy. I to jest wykute ze stali sprężynowej z rękojeścią z brzozy karelskiej. I cała zabawa polega na tym, że szlif jest taki, że to musi być z jednej strony zupełnie płaskie, a z drugiej strony jest tak jak przy siekierze po prostu, konweks. Rozumiem. I co to daje, że z jednej strony... Wiesz co, to przede wszystkim... są noże do sushi, nie? Że one tak, są z to jednej przede wszystkim się używa przy takich nożach jakuckich, które są używane, oni tym strugają na przykład zamrożone mięso na Syberii. Że wiadomo, wszystko tam jest cały czas zamrożone, to jak chcesz ukroić plasterek ryby albo mięsa, to chodzi o to, żeby cię nóż nie wgryzał w materiał, tylko on zostawia ci taki wiórek, jak dłuto po prostu działa. Cieniutko bierze. Tak, cieniutko bierze i jak tą stroną do mięsa. Tak, tą stroną do mięsa, a z tej strony ci wychodzi cienutki plasterek. Tak, Ciekawa rzecz, bardzo ciekawa rzecz. No tak, ale to trzeba wszystko wiedzieć, no nie? Pokaże pan ten Proszę nóż? bardzo. No ciekawy zrobiony, bardzo ciekawy. To jest tradycyjny taki jakucki kształt. To jest moja, wiadomo, to nie jest oryginał, to jest moja interpretacja tego, ale dużo takich noży robię i przede wszystkim sprzedaję fajnie zrobiony, fajnie. do samodzielnej oprawy. To jest z łożyska wykute.
Stal łożyskowa, tak. No, dobra stal. Niech sobie pan spróbuje strugnąć nim po prostu. O, proszę, jaki wiórek idzie. I on po prostu robi takie fajne wiórki, że masz kontrolę po prostu. Proszę bardzo. No super, super. Tak. Witam, dzień dobry. Jakie tu noże macie? Tak, produkcja, zapraszam. Można dotykać i krepować, proszę. Ładnych noży. Nic pana nie interesuje. Nie, tak wszystko kompletnie. Panie Mikołaju, poważne ostrzeżenie. Zbiera się. Cały czas mnie tu nie podpuszcza, no nie podpuszcza. No śmiało, proszę dotykać, oglądać. To są narzędzia do używania, nie eksponaty muzealne. To jest taka ciekawa rączka, to jest taka mozaika kawałków drewna. Znaczy mi to przypomina osobiście takie stare kasetki na jakieś karty albo coś takiego. Kosztowało to dużo pracy. Tak, mnóstwo klejenia takich drobnych kawałeczków. Taki typowo użytkowy nóż, bardzo uniwersalny. Tutaj w pochewce z Kydexu. To jest stal D2, drewno węgiel połączone z stabilizowanym klonem. Bierze włos. Bierze. Bierze włos, normalnie, o. Bierze włos. Witam, dzień dobry. Ty, ja mówię, że spalinówek nie można. Co się tam w topa postawił? Konkurs polega na tym, żeby sprawdzić swojego tula i jak najszybciej wykonać te zadania, które tutaj są. Sprawdzamy, czy nasze tule działają tak, jak powinny i jak dobrze w tym jesteśmy. Witam panie Romku ponownie. Jak się podobają? Podoba się, jest absolutnie fajnie. Dużo gości, znowu noże są te same stoiska co wczoraj. Jest na co popatrzeć, bo tu jest bardzo dużo wystawców noży, siekier. Mam propozycję, bo pan ciężko pracuje, a dłonie muszą być zadbane. Może sobie pan wybierze jakieś rękawice? No naprawdę jest wybór, mechanik HR. Mechanics Wear, tak. Proszę poprzymierzać sobie, zobaczyć, które będą panu pasować. Za małe. To próbujemy inne, bo to są L-ki. L-ka będzie mała. Też za małe. Panie Romanie, bo ja mam M-kę, niech pan, no dobra, będziemy szukać dużo większych. Nie wiem, może ta XL-ka będzie na pana. O, jeszcze w kamuflażu takim, jak pan lubi. Tak. Następne za małe. Ja idę poszukać coś dla pana, bo tak to... Nie da rady. No, trochę tego jest, rzeczywiście duży wybór tych mechanicsów. Zobaczymy, tak, dobra. I co? Tu mam jakieś? Zimowe. To zimowe, nie? I też ciasne. Ciasne. Ciężko by było wbić, bo są pogrubione ciężko. Śnieżki by pan lepiej. Śnieżki lepiej. Dobra. Dobrze, ja odwieszę. Proszę sobie spróbować te. O! Są dobre. No ale trafiliśmy. Co pan robi w takich rękawicach w gospodarstwie? No, drwa rąbać używam, bo wie pan, jak się pójdzie do warsztatu, też trzeba mieć spawalnicze rękawice, bo wiadomo. Nawet szlifować coś na szlifierce, tam są duże obroty, duży kamień, iskry palą. No ręce. tak, to panu też zabezpieczy tak. dłonie. Dlaczego się nazywa Mechanics Wear? Dlatego, że używali tych rękawic mechanicy z wyścigów samochodowych amerykańskich i dla nich były pierwsze rękawice zrobione, a teraz najbardziej są popularne wśród żołnierzy i specjalców, nie tylko amerykańskich, ale naszych polskich też. Naprawdę super rękawice. Polecam. Proszę, niech służą. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. A propos rękawic i mechanicsów, to nie tylko mechanicsy u nas, ale szeroki asortyment różnego rodzaju sprzętu strzeleckiego, no bo pan wie, mamy wiatrówki, ma pan od nas wiatrówkę. Noże, multitoole, to co pokazywaliśmy tutaj na targach, ale też sprzęt outdoorowy, bushcraftowy do wypraw do lasu, wypraw turystycznych, plecaki, buty, odzież, wszystko można znaleźć w militaria.pl. Macie bardzo bogaty asortyment, naprawdę.
Jesteśmy największym sklepem tego typu w Europie. No, fajnie. Fajnie. Byłem wczoraj na Od tym 30 stoisku. lat na rynku, Tam prawie. Naprawdę te miecze, noże, to tam jest wybór szalony. Super, dziękuję panie Romadzie jeszcze raz za wizytę u nas na stoisku. Drodzy internauci, to jest mój nóż. Jak potrzebujecie takiego noża, to polecam. Mnie się on bardzo przydaje i bardzo się podoba, jest bardzo funkcyjny. Szybko go się wkłada, bo jednym pchnięciem ciach sprawdza mi się bardzo dobrze. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Serdecznie pozdrawiam Kacpra Rogoza, Dariusza Zembalę oraz Mariusza Potockiego i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków i Byk Ali.